Jeszcze zanim Polska miała granice, zanim na mapach Europy pojawił się kraj z tym imieniem, rodziny już zostawiały ślady. Nie w księgach, nie w aktach, ale w słowach, w okrzykach bojowych, w nazwach wsi, w znakach wyrytych na pieczęciach i tarczach. I niektóre z tych śladów przetrwały do dziś. Nie w zamkach ani w kronikach, ale w nazwiskach, które wiele polskich rodzin nosi po dziś dzień, często nie wiedząc, skąd naprawdę pochodzi to brzmienie i jaki świat kryje się za tym jednym słowem. Zanim przejdziemy dalej, krótka uwaga. Większość z Was ogląda ten kanał przez telewizor, więc subskrybowanie nie jest łatwe. Ale jeśli te opowieści Was poruszają, jest jeden sposób, który naprawdę pomaga. Podzielcie się tym odcinkiem z kimś bliskim. To właśnie dzielenie się sprawia, że zapomniana historia trafia do kolejnych rodzin. A jeśli możecie, subskrybujcie kanał. Każda subskrypcja pozwala nam dotrzeć z tymi historiami do większej liczby ludzi. Dziękujemy za wsparcie. Królestwo Polskie rodziło się powoli. Nie jednego dnia, nie jednym aktem. Przez dziesiątki lat, od panowania Mieszka Piemch w drugiej połowie XX wieku aż po koronację Bolesława Chrobrego w roku 1025, państwo polskie kształtowało swoje struktury, swoje elity, swoje tradycje. I właśnie w tej epoce, w burzliwym średniowieczu, pośród wojen, przymierzy i podziałów dynastycznych, zaczęły rodzić się nazwy, które z czasem staną się nazwiskami. Jedne wywodziły się od herbów rycerskich i okrzyków bojowych, inne od wsi i grodów, które były rodowym gniazdem danej rodziny. Jeszcze inne od cech przodków, ich zawodów, ich czynów w polu bitwy. I wszystkie te źródła były autentyczne, osadzone w konkretnym czasie i konkretnym miejscu na mapie Polski Piastowskiej i Jagiellońskiej. To, co opowiemy dziś, nie jest prostą listą nazwisk. To podróż przez świat, który przestał istnieć. Świat rycerzy i możnowładców, zaścianków i zamków, okrzyków bojowych na polach bitew, pod Płowcami i nad Niemnem. Świat, który zapisał się nie tylko w kronikach Jana Długosza, ale w brzmieniu słów, które niektórzy z Was noszą do dziś. Pierwsze nazwisko, od którego warto zacząć tę opowieść, to Nałęcz. I nie jest to nazwisko w sensie, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Przez długie wieki była to przede wszystkim nazwa herbu. Herb Nałęcz, jeden z najstarszych polskich herbów rodowych, wyobrażał białą chustę lub przepaskę zawiązaną w węzeł, umieszczoną na czerwonym polu tarczy. I właśnie od tego herbu pochodzi brzmienie, które przetrwało do dziś. Jan Długosz wzmiankuje herb Nałęcz w swoim herbarzu pisanym w latach 1464–1470, choć samo zawołanie i znak były w użyciu znacznie wcześniej. Etymologia słowa Nałęcz bywa łączona z nazwą rzeki lub z dawnym słowem oznaczającym pewien rodzaj opaski czy przepaski, choć historycy lingwistyki nie są w tej kwestii całkowicie zgodni. Ale za tym herbem stoi coś znacznie głębszego niż brzmienie. Ród Nałęczów był jednym z najpotężniejszych rodów rycerskich Wielkopolski. W XIV wieku rodziny pieczętujące się herbem Nałęcz siedziały na rozległych majątkach między Gnieznem, Poznaniem i Kaliszem. Zasiadały w sądach ziemskich i wchodziły w sojusze, które decydowały o losach regionu. We wrześniu 1352 roku, gdy 84 przedstawicieli rycerstwa wielkopolskiego zawiązało konfederację przeciwko rządom starostów królewskich, wśród nich byli Nałęcze, obok Awdańców, Zarębów i Grzymalitów. Kilkadziesiąt lat później, po śmierci Ludwika Węgierskiego w 1482 roku, wybuchła krwawa wojna rodowa między Nałęczami a Grzymalitami. Konflikt tak gwałtowny, że kroniki opisują go jako starcie, które położyło kres wielu starożytnym rodom. To była Wielkopolska w ogniu, zamki oblegane nocą, gościńce niepewne, wsie w dymie. I właśnie przez te burze przebijały się rodziny noszące herb Nałęcz, zachowując swój znak i swoje zawołanie przez kolejne pokolenia. Jeśli Twoja rodzina nosi dziś nazwisko Nałęcz lub Nałęczowski, może nosić ślad jednego z najstarszych rycerskich rodów Wielkopolski. Choć badania genealogiczne są tu niezbędne,
bo to samo brzmienie bywało adoptowane przez wiele niespokrewnionych ze sobą rodzin. Drugie brzmienie, które warto przywołać, to Grzymała. I podobnie jak Nałęcz, jest to przede wszystkim nazwa herbu. Herb Grzymała to jeden z najdawniejszych znaków heraldycznych używanych przez polskie rycerstwo, wzmiankowany przez Jana Długosza w jego Insignia seu Klenodia Regis et Regni Poloniae z lat 1464–1470. Przydomek Grzymała, od staropolskiego grzymać, co oznaczało mówić z grozą, grzmieć, grozić. Oddawał charakter rodu, który w tradycji heraldycznej był kojarzony z odwagą i zuchwałością. Samo słowo brzmiało jak ostrzeżenie. Rodziny pieczętujące się herbem Grzymała były szeroko rozrzucone po Mazowszu, Wielkopolsce i ziemi sieradzkiej. Ale ich polityczne znaczenie widać najwyraźniej właśnie w czasie owej wspomnianej wojny rodowej z Nałęczami. To Grzymalici i Nałęcze podzielili między siebie Wielkopolskę w bratobójczym konflikcie lat 80. XIV wieku, który trwał aż do marca 1186 roku. Herb Grzymała był jednym z 47 herbów adoptowanych przez bojarów litewskich na mocy Unii Chorodelskiej w roku 1413, co oznacza, że polskie rody Grzymałów budowały mosty między koroną a Litwą, rozciągając swoje wpływy daleko za Wisłę. Historia daje nam do myślenia. To brzmienie, które dziś może się kojarzyć z odległą epoką, przez kilka stuleci było synonimem siły i rodowej dumy w centralnej Polsce. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Grzymała, jego korzenie mogą sięgać właśnie tej rycerskiej tradycji. Choć jak zawsze w genealogii, każdy przypadek jest inny i wymaga odrębnych badań. Trzecie nazwisko to Zaręba, a właściwie Zaręba lub Zarębski. I jest to jedno z tych brzmień, które przenoszą nas wprost do serca średniowiecznych wojen o posiadłości ziemskie. Herb Zaręba wyobrażał rybie karpy lub inny znak wodny i był używany przez rodziny silnie zakorzenione w Wielkopolsce. Zarębowie to ród, którego ślady w źródłach historycznych sięgają XIII i XIV wieku. W roku 1352, gdy wspomniana wyżej Konfederacja Rycerstwa Wielkopolskiego stanęła do oporu wobec królewskich starostów, Zarębowie byli wśród konfederatów i to właśnie Beniamin z Uzarzewa z rodu Zarębów, będący wówczas jednym z urzędników wielkopolskich, stał się ofiarą morderstwa w sporze o dobra ziemskie. Jego śmierć wstrząsnęła całą Wielkopolską i dała kronikarzom powód do opisu krwawych stosunków między rodami, które na ziemi i w sejmikach rywalizowały o każdy skrawek wpływów. Herb Zaręba, podobnie jak Nałęcz i Grzymała, był jednym ze znaków, które przetrwały chaos polityczny XIV i XV wieku i weszły do Unii Chorodelskiej 1313 roku jako dowód polskiej tożsamości heraldycznej przenoszonej na Litwę. To właśnie te trzy brzmienia – Nałęcz, Grzymała, Zaręba – razem tworzą obraz Wielkopolski piastowskiej. Krainy rycerzy, którzy nie pytali króla o zgodę, zanim stanęli do walki o swoje prawa i posiadłości. Jeśli dziś ktoś nosi jedno z tych imion, dźwiga w nim echo epoki, której nikt nie zapamiętałby bez kronik i bez samych tych rodzin. Czwarte brzmienie przenosi nas na inne tereny i do innego rodzaju historii. Odrowąż, herb i nazwisko ma etymologię, która do dziś nie jest definitywnie wyjaśniona. Najstarsza polska encyklopedia staropolska łączy nazwę herbu Odrowąż z Odrą, wielką rzeką zachodu. Jednak przekazy herbowe przechowują inną, starszą legendę, że przodek rodu Odrowążów, walcząc z poganinem w ziemi morawskiej, pochwycił go za gębę i oderwał mu nos z wąsem, a wyciągnął go na strzałę. I stąd miało powstać zawołanie Odrzywąs, przekształcone z biegiem czasów Odrowąż. Ta historia brzmi jak baśń i prawdopodobnie nią jest, choć zachowana w herbarzu Jana Długosza jako tradycja rodowa. Sama pieczęć z herbem Odrowąż pojawia się w polskich źródłach już w roku 1312. To niemal 750 lat temu. Herb ten wyobraża białą strzałę z zakrzywionymi końcami w czerwonym polu i jest jednym z nielicznych polskich herbów, które niemal niezmiennie zachowały swój pierwotny, archaiczny kształt do dziś. Ród Odrowążów w XIII i XIV wieku osiadał głównie w ziemi krakowskiej, sandomierskiej i łęczyckiej.
Jeden z jego przedstawicieli, Jan ze Szczekocin, był na tyle znaczącą postacią, że w 1413 roku w Chorodle adoptował bojara litewskiego Wyszegerda, rozciągając w ten sposób tradycję herbu Odrowąż daleko poza koronę. A wśród nosicieli tego znaku historii znalazł się sam Jacek Odrowąż, franciszkanin i misjonarz XIII wieku, kanonizowany w roku 1594, który niósł Ewangelię na Ruś i Prusów. Historia herbu. Odrowąż jest więc historią rycerzy i duchownych, ludzi miecza i ludzi modlitwy. I wszystko to zawarte jest w jednym skrzywionym znaku strzały na czerwonym tle. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Odrowąż lub Odrowążewski, sięga korzeniami do jednego z najstarszych znaków herbowych w dziejach Polski. Piąte brzmienie to topór, herb i przydomek jednocześnie, noszący zawołanie starza, wzmiankowany w herbarzu Długosza z lat 1444-1480 i będący jednym z najstarszych polskich godła szlacheckich. Najstarsza znana pieczęć z herbem topór pochodzi z lat 1282-1285 i należy do Żegoty, wojewody krakowskiego. To ponad 740 lat historii zakodowanej w jednym słowie. Herb topór wyobrażał srebrny topór w czerwonym polu. Prosty, militarny, bezpośredni. Jak ci, którzy go nosili. Ród Starżów-Toporczyków, jak bywa określany w heraldyce, wydał z siebie dwie spośród najważniejszych rodzin szlacheckich Małopolski epoki piastowskiej i jagiellońskiej, Tęczyńskich i Ossolińskich. Gdy rodziny te zasiadały na swoich dobrach, Tęczyn koło Krakowa i Osolin w Sandomierskim, i przyjmowały przymiotnikowe końcówki nazwisk od nazw posiadłości, wspólny herb topór pozostawał ich znakiem identyfikacji wobec króla i wobec innych rodów. Janusz Tęczyński, jeden z możnowładców XIV wieku, pieczętował się toporem, zasiadając w Radzie Królewskiej. Cyprian Kamil Norwid, romantyczny poeta XIX wieku, wywodził swoje szlacheckie korzenie właśnie z rodu Toporczyków. I właśnie ta rozpiętość historyczna, od granitowych pieczęci Żegoty w XIII wieku, aż po romantyczny salony Norwida, pokazuje, jak długim łukiem historia może połączyć dwa oddalone od siebie światy. Topór jako herb przetrwał. Topór jako nazwisko bywał noszony przez szlachtę małopolską i jest do dziś spotykany w Polsce jako ślad bardzo starego rodowego znaku. Dochodzimy teraz do połowy naszej opowieści i oto co już wiemy. Nałęcz, Grzymała, Zaręba, Odrowąż, topór to nie są tylko brzmienia. To okrzyki bojowe sprzed 700 lat, które wróciły do nas pod postacią słów, ale to, co pozostało, jest równie interesujące, bo kolejne nazwiska przenoszą nas już nie tylko w świat herbów, ale w świat wielkich wydarzeń i dramatycznych wyborów, które ukształtowały Polskę. Szóste brzmienie to Leliwita lub Leliwa. I jest to herb o niezwykłej urodzie. Złoty lub srebrny półksiężyc zwrócony rogami ku górze, a na nim gwiazda o 6 ramionach. Wszystko w błękitnym polu. To jeden z niewielu polskich herbów, w którym niebo wpisane jest dosłownie w tarczę. Księżyc i gwiazda jak wydarty kawałek nocnego firmamentu. Jan Długosz opisuje w swoich insignia, że herb Leliwa przybył do Polski za czasów Władysława Pieszy i że Spycimir Leliwita, który pierwotnie przyniósł z terenu inne godło o nazwie Ogniwo, połączył się z polskim rodem i przyjął ich znak. Historia jest złożona i przez stulecia spierana przez historyków. Jedni twierdzili, że Leliwa jest herbem importowanym z zachodu, inni, że jest rdzennie słowiańska, tak polska jak herb Odrowąż czy Nałęcz. Jan Tarnowski bronił rodzimości Leliwy, pisząc w XVI wieku, że Leliwa tak polskim herbem zawsze była, jak inne starodawne polskie godła. Niezależnie od sporu o pochodzenie, Leliwici zapisali się w dziejach Polski w sposób niebudzący wątpliwości. Rod Tarnowskich, wielkich możnowładców Małopolski, pieczętował się Leliwą przez wieki, a Jan Tarnowski, hetman wielki koronny z XVI stulecia, należy do najwybitniejszych dowódców wojskowych w historii Rzeczypospolitej. Sieniawscy, Chlebowiczowie, Morsztynowie to rody, które przez stulecia nosiły ten błękitny herb z księżycem.
I tak jak półksiężyc nie znika z nieba, tak leliwa nie zniknęła z polskiej heraldyki. Trwa do dziś w herbach wielu miast i gmin, które czerpią ją z tradycji wielkich rodzin, które swego czasu posiadały tę ziemię. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Leliwita lub Tarnowski, może dźwigać historię jednego z najdumniejszych herbów Królestwa Polskiego. 7. brzmienie to Ogończyk i jest to historia, która zaczyna się od kroniki Galla Anonima. W tym najstarszym polskim dziele historiograficznym z początku XII wieku pojawia się wzmianka o Wojsławie Powale, rycerzu, którego potomkowie uważani są za protoplastów rodu Ogończyków. Herb Ogończyk wyobraża w czerwonym polu srebrną rogacinę na półtoczenicy, znaku, który przez badaczy bywa łączony z herbem Odrowąż, od którego Ogończyk mógł się wywodzić jako odmiana. Zawołanie herbu brzmi Powała. I to słowo Powała funkcjonowało równolegle z nazwą Ogon i Ogończyk, w zależności od regionu. Powałowie w Małopolsce, Ogonowie na Kujawach i w ziemi łęczyckiej. Najstarsza zachowana pieczęć z herbem Ogończyk pochodzi z roku 1384, a w roku 1413 na mocy Unii Chorodelskiej w Chorodle nad Bugiem ród Ogończyków, reprezentowany przez Wojciecha z Kościoła i Mikołaja Staczewa, adoptował do swego herbu bojara litewskiego Jerzego Sangawa. Ten akt adoptacji był czymś więcej niż formalnością. Był gestem jedności ponad podziałem etnicznym, budowania wspólnej szlacheckiej tożsamości korony i Litwy na fundamencie polskich znaków heraldycznych. Wśród rodów pieczętujących się Ogończykiem wymieniani są działyńscy i kościeleccy. Wielkie nazwiska epoki Jagiellonów, których decyzje wpływały na losy Rzeczypospolitej. I jest tu pewien ciekawy detal historyczny, który warto zapamiętać. Łukasz Górnicki, humanista XVI wieku, autor Dworzanina Polskiego, jednego z najważniejszych dzieł polskiego renesansu, pieczętował się właśnie herbem Ogończyk. Literatura polska i heraldyka połączone jednym znakiem. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Ogon, Ogończyk lub Działyński, może nosić jeden z najstarszych znaków rycerskich, sięgających korzeniami samego świtu polskiej państwowości. 8. brzmienie to Sulima, herb o prostej, ale bogatej historii. Wyobraża czarnego orła z 3 kamieniami lub rubinami w dolnym polu. Godło poważne, dostojne, archaiczne. Najstarsze pieczęcie z herbem Sulima datowane są na rok 1352. Niemal na samą chwilę owej wspomnianej Wielkopolskiej Konfederacji i należą między innymi do Franciszka, kustosza kolegiaty świętego Michała na Zamku Krakowskim. To ciekawy fakt. Herb Sulima nosiło zarówno duchowieństwo, jak i rycerstwo. Znak, że w Polsce średniowiecznej granica między tymi światami była bardziej przepuszczalna niż można by sądzić. W roku 1397 herb Sulima pojawia się po raz pierwszy z nazwy w księgach sądowych województwa łęczyckiego. Zapis de klejnotio Sulima, czyli z klejnotu Sulima, co potwierdza, że w tym czasie herb był już utrwaloną, rozpoznawalną jednostką tożsamości rodowej. Herb Sulima nosi jeden z najdumniejszych rycerzy w dziejach polskiego średniowiecza. Zawisza Czarny z Garbowa, jeden z najsławniejszych rycerzy Europy swoich czasów. Uczestnik bitwy pod Grunwaldem w 1310 roku, poseł i dyplomata na dworach europejskich. Około roku 1415 jego herb Sulima trafił do księgi brackiej świętego Krzysztofa na Arlbergu w Tyrolu, bractwa opiekującego się podróżnikami przekraczającymi Alpy, jako ślad jego obecności w zachodnim świecie. Gdy Zawisza Czarny zasiadał do pertraktacji z Zygmuntem Luksemburczykiem, cesarzem Niemiec, na tarczy miał właśnie Sulimę, orła i 3 kamienie. I to brzmienie Sulima przetrwało do dziś jako nazwisko spotykane w Polsce, choć rzadziej niż inne. Dla tych, którzy je noszą, może być mostem do jednego z najbardziej szanowanych herbów w historii Królestwa Polskiego. 9. brzmienie to Rawicz, herb o niezwykłym i rzadkim wizerunku. W złotym polu kroczy czarny niedźwiedź, a na jego grzbiecie siedzi srebrna panna w czerwonej szacie z ramionami rozłożonymi szeroko. To jeden z nielicznych polskich herbów, w którym pojawia się postać ludzka jako część godła. Zawołanie herbu brzmi Rawa
I etymologia bywa łączona ze słowem rawa, oznaczającym potok górski w dialektach południowosłowiańskich i staropolskich. Najstarsza znana pieczęć z herbem Rawicz pochodzi z roku 1330 i należy do prandoty kasztelana sandomierskiego. A więc herb ten pojawia się w zapisach prawie 8 wieków temu. Długoż wzmiankuje go wśród herbów Królestwa Polskiego, a w roku 1413 herb Rawicz zostaje adoptowany przez litewskich bojarów w Chorodle, stając się częścią tej samej umowy, która połączyła koronę i Litwę wspólnymi znakami szlachectwa. Ciekawostka, która zatrzymuje historyka. Chorągiew Rawitów, wystawiona pod Grunwaldem w 1430 roku, miała tło czerwone, odmienną kolorystykę niż klasyczne złote pole herbu. To dowód, że nawet w obrębie jednego herbu zdarzały się warianty, lokalne tradycje, rodzinne odmienności. Ród pieczętujący się Rawiczem wydał z siebie między innymi Dębińskich i Ożarowskich, rodziny osadzone w ziemi krakowskiej i sandomierskiej, które przez epoki jagiellońską i Rzeczypospolitą Szlachecką budowały swoje pozycje pod tym złotym herbem z niedźwiedziem. Julian Ursyn Niemcewicz, historyk i poeta przełomu XVIII i XIX wieku, jeden z twórców nowoczesnej polskiej tożsamości kulturowej, wywodził swoje szlachectwo właśnie od herbu Rawicz. I tak herb, którego pierwsza pieczęć pochodzi z epoki piastowskiej, dochodzi aż do progu epoki rozbiorów. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Rawicz lub Rawicki, dźwiga ten długi łuk historii, od sandomierskiego kasztelana w roku 1306 aż po dziś. 10. brzmienie, którym zamkniemy dzisiejszą opowieść, jest nieco inne od pozostałych, bo przenosi nas nie w świat herbu, lecz w świat rodu kniaziowskiego i staroruskiej tradycji, która wplotła się w historię Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej. To brzmienie Ostrogski i za nim stoi jedno z najtrudniejszych pytań polskiej heraldyki. Skąd naprawdę pochodzi ten ród? Miasto Ostróg leży nad rzeką Choryń na Wołyniu i jest wzmiankowane w starych kronikach ruskich już pod rokiem 1100. To jeden ze starych grodów ruskich, który przez stulecia przechodził z rąk do rąk między Rusią, Polską i Litwą, aż w roku 1086 znalazł się w posiadaniu rodu, który odtąd przyjął od niego swoje imię. Syn Daniela z Ostroga, Fedir, znany już jako Ostrogski, złożył akt hołdu królowi Władysławowi Jagielle, obejmując urząd namiestnika Łódzka. I od tej chwili, od dokumentu z roku 1486, zaczyna się sławna historia rodu książąt ostrogskich. Większość wybitnych historyków zajmujących się dziejami Rusi, Michajło Chruszewski, Aleksander Jabłonowski, Oskar Halecki, skłaniała się ku tezie, że Ostrogscy byli potomkami Rurykowiczów, starożytnej dynastii kijowskiej, wywodząc ich linię od książąt turowskopińskich. Inni badacze wskazywali na możliwe powiązania z dynastią Giedyminowiczów litewskich. Spór pozostaje nierozstrzygnięty, a każda hipoteza opiera się na własnych argumentach, co samo w sobie jest fascynującym przykładem genealogicznej zagadki. To, co nie budzi wątpliwości, to skala potęgi, jaką ród Ostrogskich osiągnął w XVI wieku. Konstanty Wasyl Ostrogski, urodzony około 1524–1525 roku, wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej, uczestniczył według tradycji w ponad 50 bitwach, z których w 33 odniósł pełne zwycięstwo. Był obrońcą prawosławia w Rzeczypospolitej i przeciwnikiem Unii Brzeskiej, ale jednocześnie fundatorem kościołów różnych wyznań, człowiekiem tolerancyjnym i hojnym. W roku 1591 założył w Ostrogu Akademię Ostrogską, pierwszą wyższą uczelnię w tej części Europy Wschodniej, która przez pewien czas nosiła miano Wołyńskich Aten, a w roku 1581 w Ostrogu wydrukowano Biblię Ostrogską, pierwsze pełne wydanie Pisma Świętego w języku cerkiewnosłowiańskim, przygotowane przez Iwana Fedorowa, pioniera drukarstwa na wschodzie Europy. Jedno miasto, jeden ród, jeden wiek i tyle historii, że trudno to pomieścić w kilku zdaniach. W roku 1609 syn Konstantego,
Janusz Ostrogski, który przeszedł na katolicyzm, stworzył ordynację ostrogską obejmującą 24 miasta i prawie 600 wsi. Jedno z największych prywatnych dominium magnackich w dziejach Rzeczypospolitej. Jeśli twoja rodzina nosi nazwisko Ostrogski, sięga ono korzeniami do jednego z najważniejszych rodów w historii dawnej Polski. Rodu, którego historia splata się z historią Kijowa, Wilna, Krakowa i Wołynia zarazem. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym, co dzisiaj odkryliśmy. 10 brzmień. Nałęcz, Grzymała, Zaręba, Odrowąż, Topór, Leliwa, Ogończyk, Sulima, Rawicz, Ostrogski. To nie jest przypadkowy zbiór słów. To mapa pewnego świata. Świata, w którym rodzina była rozpoznawalna nie po nazwisku, ale po herbie i okrzyku bojowym. Świata, w którym szlachcic Jan mógł pisać się jako Jan z klejnotu Nałęcz. I wszyscy wiedzieli, do jakiego rodu należy, z jakiej ziemi pochodzi, z jakimi rodzinami jest związany. Świata, w którym pieczęć na dokumencie mówiła więcej niż podpis. I właśnie ten świat, odległy, zapomniany, nieprzekładalny na nowoczesne kategorie, przetrwał w tych brzmieniach. W słowach, które wiele rodzin wciąż nosi, często nie wiedząc, że noszą ze sobą stulecia. Herb był dawniej ważniejszym spoiwem tożsamości niż nazwisko, bo setki niespokrewnionych ze sobą rodzin mogły dzielić jeden znak heraldyczny. I właśnie dlatego genealogia jest tak skomplikowana. Te same brzmienia bywały noszone przez rodziny zupełnie różnego pochodzenia, z różnych regionów, z różnych epok. Przełom nastąpił w XV wieku, gdy szlachta polska zaczęła masowo tworzyć nazwiska od nazw swoich majątków ziemskich. Jan, który posiadał wieś Kownaty, pisał się Jan z Kownat, a potem z czasem Jan Kownacki. Adam z Pszczółek stawał się Adamem Pszczółkowskim. I tak herb stawał się nazwiskiem, a przeszłość zamykała się w nowym imieniu. Jeśli dziś nosisz jedno z imion, o których mówimy, pamiętaj, to brzmienie ma historię. Może sięgać starożytnych pieczęci z XIII wieku. Może dotykać wojen, w których twoi dalecy przodkowie walczyli po tej lub tamtej stronie. Może łączyć cię z rycerzami, którymi byli pierwsi nosiciele twojego imienia, lub z chłopami, którzy podejrzeli od szlachty ich brzmienie i zaczęli używać go jako własnego. Genealogia jest skomplikowana i pełna niespodzianek, ale właśnie to ją czyni fascynującą. Ważna uwaga, którą zawsze warto powtórzyć. To samo nazwisko mogło powstawać niezależnie w wielu rodzinach, w różnych miejscach i w różnych epokach. Nosiciele tego samego brzmienia niekoniecznie są spokrewnieni. Historia każdej rodziny jest odrębna i wymaga odrębnych badań. W kolejnym odcinku opowiemy o nazwiskach, które nie wiążą się ani z herbami, ani z wioskami, ale z zawodem, który ktoś wykonywał 700 lat temu. Zajmiemy się imionami, które kryją w sobie kowali, bednarzy, młynarzy i piekarzy. Zwykłych ludzi, którzy swoją pracą kształtowali Polskę równie trwale jak rycerze swoimi mieczami. Bo historia ukryta w nazwiskach nie należy tylko do szlachty. Niniejszy materiał ma charakter popularyzatorski i edukacyjny. Etymologia nazwisk i ich związki historyczne bywają sporne i wymagają odrębnych, pogłębionych badań genealogicznych i heraldycznych. To samo nazwisko mogło powstawać niezależnie w wielu rodzinach i regionach. Jeśli chcesz poznać historię swojego konkretnego rodu, skonsultuj się z genealogiem lub sięgnij do herbarzy i archiwów.